Siemanko, dzisiaj kolejny ściek kryty, tym razem na Skyu. Chciałbym Wam pokazać mój sposób, który da Wam zawsze idealne przeszycie. Zapraszam do oglądania. Dwa kawałki Skyu, za moment wykonamy próbkę i pokażę Wam krok po kroku, jak wykonuję ściek kryty właśnie na tej tkaninie. Na początek montuję liniał. Zaszyję to na centymetr, może być mniej, więcej, w zależności jak tam chcecie to sobie zeszyć. Wykonam dzisiaj dość spory otwór, tak żeby pokazać, że nawet na dużych odcinkach da się to estetycznie zaszyć. Więc na początku rygiel, przeszywam kawałek, ponownie rygiel. Teraz w tym momencie standardowo wyjmowałem igłę, podnosiłem stopkę i przesuwałem cały materiał, tak żeby wykonać tutaj otwór. Natomiast przy Skyu robię to inaczej, ponieważ przeszywam to miejsce, które będzie później otworem. I powiedzmy dotąd będę chciał mieć wykonany otwór, więc tutaj wykonuję rygiel. Teraz jak widać mam wszystko zszyte, ale w tym momencie przecinam jedno z oczek, które znajduje się przed ryglem i pruję to całe przeszycie do tego drugiego rygla. Sky podobnie jak skóra nie wybacza błędów, ponieważ jeśli wykonamy już na nim otwór, no to będzie go później widać. W niektórych przypadkach jest to problem, natomiast w tym przypadku to jest zaleta tego materiału, ponieważ mam już wykonane dzięki temu otwory, przez które będę musiał się wbijać przy ręcznym szyciu, aby zamaskować tą dziurę. Jest to troszkę dodatkowej pracy, no ale gwarantuję Wam, że to zaszycie później będzie bardzo ładne, bardzo symetryczne, ponieważ nie musimy wymierzać na oko tej odległości, jak i tej odległości pomiędzy otworami, ponieważ wszystko mamy już tu zrobione. Pozostaje tylko wbijać się z jednego otworu na drugi, no i przeszyć na całej długości. Dobra, dojechałem do drugiego rygla. Teraz muszę to wyczyścić. Tak to wygląda od spodu, a tak będzie z wierzchu. Jeśli się przyjrzymy, mamy tutaj wykonaną całą linię z otworów. Ponownie półokrągła igła, ponieważ zazwyczaj będziemy mieli już ten materiał na coś naciągnięty, więc nie będzie aż tyle miejsca i tyle możliwości, żeby to zrobić standardową igłą. Możemy także rozszyć od razu ten szef. Z jednej strony zostawię z takim wolnym końcem, a drugą stronę rozszyję. Teraz standardowo zaczynamy, wbijając się trochę wcześniej, tak żeby zahaczyć jedno z oczek szwu i na nim zaciągnąć pętlę. Wbijamy się w kolejne oczko. I w kolejnym otworze staramy się już wyjść w pierwszym otworze na krawędzi. I teraz pozostaje nam zlokalizować otwór po drugiej stronie. Wbijamy się w niego. I wychodzimy w kolejnym. I później tak samo w tym miejscu.
Najważniejsze jest też to, żebyśmy trochę wbili tą igłę i dopiero ją obrócili i wyszli kolejnym otworem, tak żebyśmy tylko nie zahaczyli tego powleczenia. Musimy złapać też tkaninę. Tak to wygląda na ten moment i za chwilkę będę kończył. Dojechałem już do ostatniego oczka, więc ponownie, tak jak wcześniej przy szwie krytym, musimy zawiązać tutaj pętlę, no i końcowo wciągnąć jeszcze końcówkę nici. Możemy tutaj zawiązać kolejnego supła, ale z tego względu, że już kończy mi się tu miejsce, to pokażę jeszcze, jak wciągnąć nitkę. Biorę teraz większą igłę. Jak widzicie, wbijam się tym końcem, gdzie jest uszko. I mam wszystko schowane. Nie wbijam się tą ostrą stroną, ponieważ mogę zahaczyć jeszcze inne warstwy albo przebić się gdzieś obok. Tutaj tym tępym końcem bardzo ciężko by było poprzebijać skaj, a jest na tyle łatwo, żeby się wbić pomiędzy oczka szwu i zahaczyć tą końcówkę. Można także sobie zrobić jakieś takie oczko z drucika cienkiego. Można ją też trochę lekko rozprostować, albo prostą igłę lekko zgiąć, żeby była po łuku. I wtedy możemy nawet takie dłuższe odcinki, co 5-6 cm wciągać końcówkę maksymalnie długą. Bardzo fajnie się to trzyma, nie rozłazi się i dla kogoś, kto nie wykonywał tego zaszycia, będzie to prawie niezauważalne. Oczywiście dużo lepiej by się sprawdziła jeszcze nitka w kolorze tkaniny, no ale tutaj chciałem, żeby było wszystko dobrze widać. Mam nadzieję, że był to dla Was ciekawy odcinek. Zachęcam Was do wspierania kanału. Mile widziana łapka, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!